Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Kraków Culture Lab. Mamy dzisiaj bardzo wdzięczny temat, jakim jest rzemiosło, praca ręczna, szeroko rozumiana, szczególnie w kontekście Krakowa. Bardzo również wdzięczne i różnorodne grono dyskutantów. Ja się nazywam Krzysztof Żwirski, jestem z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będzie mi bardzo miło teraz przedstawić naszych gości. Po mojej lewicy Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Miasta Krakowa, nadzoruje i koordynuje działania związane z przedsiębiorcami i rzemiosłem. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Piszczkiewicz, koordynatorka działań w przestrzeni publicznej w Muzeum Etnograficznym, opiekunka projektów muzeum związanych z rzemiosłem, w tym projektu Rzemiosło 2.0, czy inicjatyw związanych z etnodesignem. Dzień dobry. Pan Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, a także wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego i co bardzo ważne, od 50 lat praktykujący złotnik z dyplomami wszystkimi możliwymi. Na co dzień pana Janusza można spotkać w warsztacie na ulicy Siennej 6. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Andrzej Szoka, kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Muzeum Krakowa. Od lat współpracuje z rzemieślnikami, szczególnie reprezentującymi branże wpisane na krajowe i międzynarodowe listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pod tym bardzo długim wprowadzeniem kryją się szopkarze, hafciarki, koronkarki. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Jak już się rzekło, temat wdzięczny. Dlaczego? Jakby mamy ciągle i nieustający sentyment do pracy ręcznej, do czegoś, co nazwalibyśmy owocem ludzkich rąk i pracy, która jest trochę w kontrze do tego, jak świat dzisiaj wygląda. Bardzo to odczuwa internet, który od czasu pandemii COVID jest co róż zalewany różnego rodzaju treściami przedstawiającymi historię rzemieślników, którzy mają ileś to lat doświadczenia na karku i dzielą się tą swoją historią. Myślę, że każda instytucja, która chciałaby zrobić coś, co będzie się dobrze klikało, to jest pewny strzał, tak? Po prostu pójść do rzemieślnika, namówić go na chwilę rozmowy, pokazać jego przestrzeń. Pytanie, czy to się przekłada w jakiś sposób na kondycję rzemiosła, to jest jedno z pytań, które chciałbym dzisiaj postawić. Czy ten ogólnoświatowy trend zwrotu ku lokalności rzeczywiście powoduje, że przyszłość rzemiosła możemy malować w jaśniejszych barwach niż zwykło się malować, a niestety ciągle pokutuje parę określeń, z którymi też się będziemy dzisiaj mierzyć, takie jak zawody ginące, zanikające. Będziemy się starali zastanowić, czy ta retoryka w jakiś sposób służy rzemiosłu, czy wręcz przeciwnie. Trzecim kontekstem, dla którego się spotykamy, są wydarzenia najnowsze, kryzys ekonomiczny, wojna, która na pewno wpływa na zachowania konsumenckie, wpływa na nasze wybory, co robimy, gdzie idziemy, u kogo zamawiamy różnego rodzaju usługi. A także dane, którymi niedawno podzielił się pan prezes Kowalski w artykule dla Gazety Krakowskiej. Dowiedzieliśmy się, że w ciągu ostatnich 10 lat z Krakowa zniknęło około 70% rzemieślników, czyli 10 lat. Aktualnie w mieście mamy tylko 3,5 tysiąca szewców, krawców, złotników i innych przedstawicieli ginących zawodów. W tym artykule pojawiały się jeszcze inne wypowiedzi. Zacytuję jeszcze zegarmistrza Piotra Kowala, który powiedział tak. Kiedy zaczynałem swoją pracę 33 lata temu, w Krakowie było 38 zakładów zegarmistrzowskich i pracowało w nich od 2 do 5 osób. Czyli w Krakowie było ponad 200 zegarmistrzów. W tej chwili takich zegarmistrzów, którzy mają dyplom, zostało może 10 lub 12. Więc zaczynamy naszą rozmowę akcentem kłopotliwym i chciałbym poprosić pana prezesa o komentarz z takim pytaniem, czy rzemiosło w Krakowie ma przyszłość? Jeśli ma, to jaką? No, dziękuję za to pytanie. Czy rzemiosło w Krakowie? Nie. Czy w ogóle rzemiosło w Polsce ma przyszłość? Bo to nie dotyczy tylko Krakowa, to dotyczy całego kraju. Otóż jeżeli dalej będzie tak prowadzona polityka i tutaj niestety nie ekonomiczna, tylko polityka innego rodzaju, to rzemiosło w Polsce nie ma przyszłości.
Najlepszy dowód, że na spotkaniu z rzemiosłem w Warszawie była minister przedsiębiorczości pani Emilewicz, Jadwiga, powiedziała, że dla przedstawicieli władzy rzemiosło to jest plankton ekonomiczny. Na moją uwagę, że największe żyjące na świecie ssak, jakim jest wieloryb, żywi się tylko planktonem. Nie było na to reakcji. Inny, nowy minister przedsiębiorczości uważa, że rzemiosło to jest margines. Liczą się korporacje, liczy się duży przemysł, a my to jesteśmy uzupełnieniem. Tak jakby władza nie wiedziała o tym, że 70%, w granicach 70% przychodu narodowego brutto dają usługi. Ja nie mówię, że tylko rzemiosło, w ogóle usługi. Tego się nie bierze pod uwagę, a to bierze pod uwagę cały świat. Faktem jest, że myśmy do tego świata dołączyli dopiero 30 lat temu. A już były kraje, które wcześniej przeszły ten okres, kiedy uważały, że rzemiosło jest niepotrzebne. Tak było w Stanach Zjednoczonych. Tylko że Stany Zjednoczone nikt nie bierze pod uwagę, że to jest osobny kontynent, osobna mentalność, a przede wszystkim osobne, nieprzebrane zasoby finansowe. I jak zauważyli, że bez rzemiosła, bez usług nie może się państwo rozwijać, to szybko sprowadzili tysiące rzemieślników z Europy, bo ich było na to stać. Nas nie stać na sprowadzanie, natomiast w ogóle nie liczymy się z tym rzemiosłem, który jest. Najlepszy dowód jest teraz, ja jestem złotnikiem, to jest taki zawód, który się bardzo dobrze rozwija, ale w bogatym społeczeństwie. Bo coś innego jest to, co ja reprezentuję, czyli ja reprezentuję biżuterię, a coś innego jest to, co są duże korporacje, które reprezentują galanterię biżuteryjną. To jest zasadnicza różnica. Prawdziwa biżuteria to są serie krótkie, niepowtarzalne, zrobienie na zamówienie, pod gusta klientów. Trzeba dużo wiedzieć, żeby umieć zrobić dobrą biżuterię. To nie jest tylko nauczyć się stopić przykładowo złoto czy srebro i coś z tego zrobić. Bo żeby coś zrobić, to trzeba znać parę zawodów. Mało tego, trzeba też i parę dziedzin z życia. Trzeba znać historię sztuki, trzeba znać epokę, trzeba znać kulturę z danego okresu, którą się chce zrobić. Ostatnio miałem taki przykład. Przyszedł do mnie klient i przyniósł spinki w oryginalnym, zaznaczam, oryginalnym pudełku spinki do mankietów koszuli męskiej, w oryginalnym pudełku z firmy Fabergé. Ale nie tej Fabergé, która się reaktywowała w Niemczech, bo kupili nazwę, tylko prawdziwe Fabergé z okresu Cesarstwa Rosyjskiego. No i rzeczywiście spinki wyglądały na pierwszy rzut oka tak, jakby były oryginalne. Nawet emalia była oryginalna, francuska, taka jak stosował Fabergé. Tylko jeden błąd zrobił ten, który wykonał te spinki, zresztą mówię znakomicie. Tylko brylanty, które tam były, w ogóle nie pasowały do okresu, w których tworzył Fabergé. Bo w okresie, kiedy Fabergé tworzył swoje dzieła sztuki, to nie było szlifu amerykańskiego brylantu. I od razu widać, że ten, kto to robił, to albo ktoś inny robił kamienia, ktoś inny robił spinki, a ten, co to razem łączył, nie miał bladego pojęcia o tym. I tak jest w szeregu rzeczach. Jeżeli w pewnym momencie u nas wzniosło się wymóg kwalifikacji do wykonywania zawodu, tego nie ma w żadnym państwie na świecie. Nie chcę nawet mówić o Rosji, bo tam też to obowiązują pewne kanony muszą być. Jeżeli chcę wykonywać zawód, który świadczy o zdrowiu, o życiu i o bezpieczeństwie, to te zawody muszą posiadać wymogi kwalifikacji. Nie można sobie, na przykład, dlaczego lekarz musi należeć do izby lekarskiej i musi mieć dyplom medycyny? Przecież
Ja znam bardzo dobrych, nikomu nie ubliżając, rzeźników, którzy znakomicie operują nożem. Rozbierze każdą sztukę mięsa. On by również mógł operować, prawda? Bo on zna doskonale anatomię, ale zwierzęcia. A u nas nagle zniosło się, bo było powiedziane przez jednego z luminarzy nowych dziejów u nas, że wystarczy sobie kupić telefon i mieć GPS-a, żeby taksówkarz mógł każdego zawieźć. Wiemy parę razy, jak to się skończyło. Wylądowali w jeziorze. Dawniej, nawet w tych najgorszych czasach i na całym świecie, taksówkarz musi mieć kwalifikacje. U nas nie musi mieć nic. Jaki jest rezultat? Wypadek w Warszawie, który się zdarzył na krakowskim przedmieściu. Okazało się, że kierowca miał prawo jazdy, ale na rikrze. Dotknął pan w swojej wypowiedzi chyba dwóch tematów, które wydają się tutaj istotne dla dalszej części rozmowy. Jednym z nich jest problem kwalifikacji, ale innym i chyba równie ważnym, jeśli nie ważniejszym, problem postrzegania społecznego tych branż. Posłużę się takim określeniem zawody unikatowe, żeby może przewartościować Przepraszam, ten nie problem. tylko unikatowe, zawody, które mogą zagrażać życiu, bezpieczeństwu człowieka. Bo są takie zawody. Mechanik samochodowy, który nie ma Tak, kwalifikacji... ale jakby wracając do rzemiosła samego. W tym sensie to określenie zawody unikatowe wydaje mi się takim bardziej pozytywnym określeniem. Kwestia postrzegania. Zaprosiliśmy do udziału w dzisiejszej dyskusji panią Katarzynę Chudyńską-Szuchnik z Muzeum Pragi w Warszawie. Niestety z powodu niedyspozycji chorobowej nie może z nami uczestniczyć na żywo, natomiast za chwilkę zadamy jej pytanie, które być może wprowadzi nowy wątek w naszą dyskusję. Pytanie dotyczące transmisji fachu i takiego przekazu pokoleniowego rzemiosła pomiędzy generacjami, który trochę znajduje się w kryzysie w Polsce, natomiast Muzeum Pragi ma ogromne dokonania na tym polu. Wdrożyło pewien bardzo ciekawy program, o którym właśnie chciałbym porozmawiać. Natomiast dlaczego mówię o tym kontekście? Pani Katarzyna napisała taką książkę Zręczni, do której lektury bardzo Państwa zachęcam. To są historie z warszawskich warsztatów, gdzie na początku wymienione jest 10 plag, które dobiły polskie rzemiosło w latach 90. Poza bazarem stulecia czy tysiąclecia jarmarkiem Europa pojawiły się kwestie związane z takim ślepym wzięciem za dobrą monetę wszystkiego, co przyszło z Zachodu zaraz po transformacji. Wydaje się, że 30 lat później jesteśmy w nieco innej sytuacji. Zalążki pewnych innych procesów możemy już obserwować. Ludzie młodzi w coraz bardziej świadomy sposób wybierają rzeczy, które kupują. Pytanie, czy i na ile jest uzasadnione mówić o zawodach unikatowych jako części dziedzictwa kulturowego. I o to bym chciał zapytać pana Andrzeja Szokę z Muzeum Krakowa w kontekście właśnie tego, na ile możemy przeorientować swoje trochę myślenie o rzemiośle z przedsiębiorczości na część po prostu naszego wspólnego dziedzictwa. Bo wydaje się, że obecność właśnie takich zakładów jak pana zakład złotniczy na Siennej, czy pan, który w wieku 84 lat jest kuśnierzem w Krakowie, a mamy jeszcze trochę takich miejsc, decyduje o unikatowości miasta. Chciałbym o to zapytać. Rzemiosło, szczególnie rzemiosło tradycyjne, jest to jeden z przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z definicją tego właśnie dziedzictwa, która została zatwierdzona w 2003 roku przez UNESCO. I rzeczywiście w rzemiośle tradycyjnym mamy do czynienia z tym, co jest istotą niematerialnego dziedzictwa, czyli mamy przekaz międzypokoleniowy. Mamy ciągle jeszcze warsztaty, gdzie dostrzegamy ten przekaz z ojca na syna, z matki na córkę. I jest to też ciągle dziedzictwo żywe, które
Nie jest też, trzeba o tym pamiętać, w jaki sposób nie może być zakonserwowane oczywiście, nie powinno być, jak mówi UNESCO, czyli oczywiście ono podlega ciągłym przemianom, ten świat naokoło, to środowisko, w którym funkcjonują rzemieślnicy się zmienia. Nie oznacza to, że na przykład rzemieślnik nie może otaczać się nowymi technologiami, maszynami. To jest dopuszczalne. Ważne jednak, że ten proces twórczy przede wszystkim ma miejsce. Ta kreacja, która czasami jest już prawie że kreacją artystyczną, ma miejsce. Jeżeli chodzi o ten społeczny wymiar, to również trzeba zauważyć, że jest bardzo istotny dla funkcjonowania lokalnej społeczności. Dzisiaj oczywiście, jak pytamy mieszkańców Starego Miasta, Kazimierza, to oczywiście wielu z nich przywołuje taką melancholię. Właśnie tu był ten zakład, na przykład naprawy wiecznych piór na ulicy Szpitalnej, słynny. I no tego już nie ma, ten świat przemija, ale ciągle jeszcze te zakłady istnieją i one są też, zwraca się na to uwagę, że one są takim matecznikiem często na ulicach, w dzielnicach, gdzie rodzi się życie i towarzyskie, i relacje społeczne są zawiązywane. Są takim miejscem, gdzie też zwraca się na to, co jest tym dobrem wspólnym. Im mniej tych zakładów jest, im bardziej wchodzą korporacje, taka trochę bezduszność może w jakiś sposób, że mogę tak powiedzieć, no tym ta tkanka społeczna się rozbija. Mogę taki przykład podać, może nie ze zjawiska, które jest pisane na listę krajową dziedzictwa niematerialnego, ale nie rzemiosła, czyli pochodu Lejkonika Krakowskiego, który przecież odwiedza co roku lokale na ulicy Zwierzynieckiej, Kościuszki. Tych lokali jest coraz mniej, właśnie tych rzemieślniczych, szewskich zakładów innych. Bo po prostu już ci, którzy tam są, już tego nie rozumieją, tej tradycji. Po co Lejkonik ma przyjść, uderzyć buławą na szczęście, przynieść szczęście temu lokalowi, temu biznesowi. Więc to jest też problem chociażby dla funkcjonowania takiej tradycji, funkcjonowania kultury Krakowa, jeżeli tych zakładów jest coraz mniej. Ja byłem świadkiem teraz w czasie ostatniego pochodu Lejkonika akurat takiej sytuacji, w której to restaurator uświadamiał przechodniów, co się tutaj zaraz będzie działo, bo się zbliżał Lejkonik. Natomiast chciałem jeszcze szybciutko nawiązać do kwestii kilku branż, które szczególną opieką otacza Muzeum Krakowa. Mówię tutaj o szopkarstwie, hafciarstwie, koronkarstwie. Jak wyglądał proces oswajania tego środowiska, nawiązywania relacji z nimi, budowania współpracy? Być może trochę, no pytanie, na ile depozytariusze tych praktyk byli sami świadomi, że robią coś unikatowego w ogóle w skali ponadlokalnej, ponadkrajowej, coś, co możemy zgłaszać do różnych organów na czele z UNESCO jako przykład niematerialnego dziedzictwa. W tym przypadku trzeba sięgnąć dosyć odległe czasy, bo to jeszcze czasy przedwojenne, rok 1937, kiedy dr Jerzy Dobrzycki, późniejszy powojenny pierwszy dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, jako urzędnik miejski właściwie i parę jeszcze innych osób zainicjowało ten konkurs szopek krakowskich, który trwa do dzisiaj. Właśnie zwracając uwagę na sytuację rzemieślników, czy można ich było nazwać rzemieślnikami rękodzielników, szopkarzy, którzy wykonywali po prostu szopki jak ozdoby bożonarodzeniowe. Wprowadził coś, kierując się chyba znakomitą intuicją, coś, co z jednej strony pozwoliło przetrwać tej tradycji, ponieważ pojawił się konkurs z nagrodami i szopkarze mieli dalszą motywację do pracy, ale też ta rywalizacja, trochę taka adrenalina, prawda, żeby pokonać tego przeciwnika, zrobić lepszą szopkę, powodowała też, że to rzemiosło, ta twórczość, to rzemiosło już artystyczne, jak niektórzy mówią, nabrało nowego wymiaru, zaczęła się szopka zmieniać, być coraz doskonalsza. Zresztą ciągle panuje taka dyskusja wśród szopkarzy i etnografów, etnologów, czy szopka to jest bardziej twórczość ludowa, czy już rzemiosło artystyczne. Niektórzy szopkarze odżegnują się w ogóle od właśnie tej twórczości ludowej, bardziej mówią, że to jest rzemiosło artystyczne. Bliskie już nawet jubilerstwu, niektórzy mówią o niektórych szopkach, czy zegarmistrzostwu. I oczywiście to środowisko początkowo obracało się wokół konkursu, potem w XX wieku muzeum zaczęło budować
można powiedzieć, że zaczęła budować społeczność szopkarzy. Nie było cechu nigdy szopkarzy, tak jak szewcy, złotnicy inni działają w cechach. Tutaj nie ma mowy o cechu. Mamy do czynienia albo z przekazem międzypokoleniowym w rodzinach. Mamy kilka rodzin, rzeczywiście 5 pokoleń. Tym niektóre znakomite firmy rzemieślnicze nie mogą się czasami poszczycić, aż chociażby to rodzin Malików, mam na myśli ze Zwierzyńca. I pojawiały się też kolejne społeczności wokół muzeum, takie właśnie jak koronkarki, hawciarki, które oczywiście zgłaszały też swoje potrzeby związane właśnie z ochroną, z jakimś wsparciem, promocją swojej działalności, wsparciem też finansowym. I z kolei muzeum też oczywiście wspierając te środowisko samo przyciągając te środowisko do siebie, mogą prowadzić swoją naprawdę działalność podstawową, wystawy, katalogi, prowadzić kolekcje przede wszystkim też, prawda, szopek krakowskich. I w pewnym momencie zrozumieliśmy, że to był rok 2011, kiedy dosyć późno już właściwie Polska ratyfikowała konwencję UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, że to są rzeczywiście środowiska, które są depozytariuszami niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rozpoczął się proces zgłaszania najpierw szopkarzy, pochodu Lejkonika, orszaku Lejkonika na listę krajową. No i pewnie wyjątkowość zjawiska szopkarstwa spowodowała, że zdecydowano się w Warszawie w kręgach eksperckich, ministerialnych na zgłoszenie szopkarstwa jako pierwszy wpis polski wpis na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Ale też zauważam, że właśnie w tym momencie, kiedy ratyfikowano konwencję w Polsce, to też nawet w samym muzeum i w Krakowie też zaczęto bardziej zwracać uwagę właśnie na szopkarstwo. W ogóle pojawił się taki termin, który kiedyś nie istniał. Mówiono o szopkach krakowskich. A teraz właśnie ten proces twórczy, te umiejętności, ten przekaz międzypokoleniowy wyszedł na plan pierwszy. To się też zaczęło zmieniać właśnie w ostatnich latach. Więc z jednej strony mamy ten upadek, taki opiniokomunizm właśnie, że mamy upadek rzemiosła, ale z drugiej strony zaczęła się coraz bardziej zwracać uwagę na tego twórcę, na jego umiejętności, nawet nie tylko na sam jego wyrób. To ja obserwuję tę zmianę i to jest pozytywne, poza wszystkim, co się dzieje. Muzeum Etnograficzne w ramach projektu Rzemiosło 2.0 kilka lat temu badało bliżej środowiska stolarzy i ślusarzy. Nie tylko w Krakowie, ale także w Małopolsce, szczególnie w tym rejonie na południe, południowy zachód od Krakowa, gdzie stolarzy mamy ciągle bardzo dużo. Wiąże się to oczywiście z przemysłem tak meblarskim w Kalwarii Zebrzydowskiej między innymi. Powstało z tego bardzo wiele ciekawych materiałów, które jest dostępne na stronie internetowej. Powiedz mi, jakie masz refleksje po tamtych rozmowach? One się już odbyły parę lat temu. Jak to teraz widzisz w kontekście, też trzeba powiedzieć, dużego zainteresowania takiego amatorskiego praktykowaniem tych zawodów. Dzisiaj podam tylko jeden przykład. Jest w Krakowie takie Centrum Kształcenia Zawodowego, prawdopodobnie jedyna szkoła zawodowa dla dorosłych, która organizuje kursy m.in. stolarskie, tapicerskie i obłożenie jest na 2-3 lata do przodu. Więc jak to się ma, że ci starzy mistrzowie są z jednej strony i mówi się dużo właśnie o tych zawodach ginących, a z drugiej strony no jest to zainteresowanie przebranżawianiem się pracownicy. Mamy informację, że pracownicy korporacji zmieniają branżę. Na ile to jest słomiany zapał, a na ile rzeczywiście jakiś trend, który no, być może zaowocuje jakąś zmianą w postrzeganiu rzemiosła. No właśnie, zmiana chyba jest takim najistotniejszym tutaj pojęciem. Faktycznie nasze badania były prowadzone w latach 2015-18, czyli generalnie jeszcze przed pandemią, prawda, która bardzo istotnie zmieniła świat. Teraz jesteśmy jakby w trakcie tej drugiej zmiany wynikającej z wojny. Natomiast powiem w ten sposób. Rzemiosło towarzyszy cywilizacji i prawdopodobnie nie zniknie. Natomiast z całą pewnością nie będzie spetryfikowane i zawsze nie będzie w tej samej sytuacji, po prostu dlatego, że musi odpowiadać na życie.
Mówiąc krótko, sytuacja rzemieślnika nie polega na tym, że on wyłącznie coś produkuje, tylko jest tak naprawdę relacją pomiędzy nim a tym kimś, kto do niego przychodzi, albo po gotowy wyrób, bo i tak się zdarza, albo przychodzi z jakąś swoją potrzebą, żeby wspólnie z nim, czasem w bardzo żmudny sposób, jakby określić to coś, co ma powstać. W trakcie tych rozmów, które myśmy prowadzili, padła taka rzecz, która wydaje mi się istotna teraz do przywołania. Mianowicie pytaliśmy rzemieślników, jak oni rozumieją fakt bycia rzemieślnikiem, czyli kto to jest rzemieślnik. Oczywiście rozmaite padały odpowiedzi. Ta, którą chcę przytoczyć, mnie wydała się najtrafniejsza i taka najbardziej otwierająca nas na przyszłość. Otóż jeden ze stolarzy powiedział: ja po prostu jestem kimś, kto robi konkretne rzeczy dla konkretnych ludzi. I to jest w ogóle takie podsumowanie tej sytuacji na rynku, bo w końcu mówimy przecież o rynku, które jest istotne, bo wydaje mi się, że jeśli mamy pytać o kondycję rzemiosła dzisiaj, to nie możemy pytać wyłącznie o to, jak się żyje rzemieślnikom, tylko co się dzieje z tymi, którzy są tymi ich partnerami. Czyli krótko mówiąc, może powinniśmy faktycznie otrząsnąć się z tych nieszczęsnych, ginących zawodów i powiedzieć sobie, że owszem, nikną pewne potrzeby, ale pojawiają się inne. I teraz w momencie, kiedy ten świat, do którego się odwołujemy jeszcze sprzed rewolucji przemysłowej, trwał w jakiejś swojej sytuacji konstans naprawdę długi czas, nawet stulecia, no to ta zmiana jakby dokonywała się jakby ponad pokoleniami. W tej chwili my jesteśmy właściwie obserwatorami kolejnej zmiany, która przychodzi i w tym sensie chyba musimy być otwarci na taką potrzebę zmiany. Jeżeli chodzi o szerszy teren niż miasto, które jest w ogóle terenem specyficznym także dla rzemiosła i także z tego powodu, że rynkowo jest po prostu, jak to powiedzieć, trudniejsze do zdobycia, w sensie generujące dużo wyższe koszty prowadzenia biznesu, bo uważam, że to jednak jest zawsze biznes po prostu. No to te tereny około miasta są łatwiejsze, mają swoje małe lokalne społeczności. Do tego wszystkiego są w tej chwili mocno stymulowane internetem, więc jakby wydaje mi się, że prawie nie ma już rzemieślników, którzy działają w takiej pustce informatycznej. Wszyscy się komunikują nowymi technologiami i to sprawia, że nagle rzemiosło z takiego lokalnego czy regionalnego stało się tak naprawdę propozycją, która funkcjonuje w szerszym kontekście, a już szczególnie w pandemii. Krótko mówiąc, mnie się wydaje, że chyba nie powiedziałabym, że idzie ku lepszemu, ale na pewno idzie ku nowemu i teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, jaka jest nasza rola w tym, żebyśmy dobrze wykorzystali tę sytuację i te okazje do zmiany. Panie dyrektorze, Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji przyglądał się tematyce poruszonej tutaj w wypowiedzi wcześniejszej wykluczenia cyfrowego wśród rzemieślników. Do tego też nawiązują te wszystkie przykłady, które na początku podałem, kanały na YouTubie, aplikacja Dziadkowie Biznesu na przykład jest taka, która święci jakieś ogromną popularność. Co róż, tak mówię, różne instytucje organizują takie cykle, w których przedstawiają rzemieślników różnych fachów. Czy ten problem wykluczenia cyfrowego rzeczywiście jest istotny? Jakie w tym momencie obserwuje pan procesy i jaką propozycję może dać miasto tak naprawdę w tej sytuacji? Odniosę się może najpierw do tego, co pani mówiła, ale nawiązując, czyli pozwolę się zgodzić z tym, że rzemieślnik musi mieć tą nić, ten kontakt z osobą, która będzie jego klientem. Zgoda. Dodać trzeba też, że ten klient, który jest klientem nowym, no nie chodzi po ulicach, nie szuka rzemieślników, tylko korzysta z nowoczesnych narzędzi. Internet, prawda, komórka, wiemy wszyscy, jak to wygląda. Młodzi ludzie posługują się wyłącznie, tylko i wyłącznie komórkami i to się nie zmieni. Po prostu trzeba się z tym pogodzić. Natomiast to, co pani mówiła dalej, pozwolę się nie zgodzić, czyli z tym, że rzemieślnicy w tym momencie zmuszeni zostali i korzystają z tych nowych narzędzi. To nie jest prawda. W pandemii stworzyliśmy mapę
przedsiębiorców krakowskich, rzemieślników też, na którą się można było wpisać. Po co to było? Po to, żeby można było do nich dotrzeć. No i na taką dużą grupę osób, o której mówił pan prezes, czyli 3,5 tysiąca rzemieślników, którzy są w Krakowie, były to sporadyczne może 17, może 18 zakładów. O czym to świadczy? Nie korzystają rzemieślnicy z tych nowych narzędzi. W związku z tym postanowiliśmy jako miasto pomóc im w tym zakresie, czyli w 2021 roku ogłosiliśmy konkurs, to się nazywa otwarty konkurs ofert, na to, żeby właśnie jakaś organizacja pochodziła, czyli poszła na piechotę do tych rzemieślników i pokazała im, że warto się w tym internecie, nie wiem, zareklamować, nauczyła jej prostych czynności, czyli nawet wyszukiwania czy ogłaszania się w internecie, nawet zwykłym ogłoszeniem, dlatego że są te aplikacje teraz nowe, które umożliwiają, sam korzystam z takiej aplikacji, która korzystam szukając na przykład, nie wiem, malarza, szukając elektryka, stolarza, korzystam i świetnie się sprawdzają. Więc chcieliśmy tych rzemieślników nauczyć tego, jak tych narzędzi korzystać. Warunki były takie, że miało być to co najmniej na początku w pierwszym konkursie 1000 rzemieślników, którzy będą odwiedzeni, potem 500. Mieliśmy ich przeszkolić, czyli nauczyć. Tam też były takie ilości 200, 100. No i nagle się okazało, że nie ma firmy, która by chciała się podjąć takiego zadania. Czyli jakby ta branża nie wydaje się perspektywiczna nawet dla osób, którym, no nie wiem, konkurs był ogłaszany bardzo szeroko, reklamowaliśmy go i nie było chętnych, którzy by chcieli pomóc nam zająć się tym tematem. Czyli jednym słowem to rzemiosło potrzebuje pomocy i potrzebuje skierowania na te nowe, nowoczesne tory, żeby mogło przetrwać. Ja tam nie wierzę, że w ogóle, tak jak pani mówiła, że zaginą jakieś zawody. Nie, bo one są potrzebne, są dziedzictwem narodowym, naszym, kulturowym i tak dalej. One na pewno zostaną. Tyle tylko, że jeżeli one zostaną w tych niszach swoich, czyli ktoś będzie działał w piwnicy w swoim domu i będzie liczył na to, że ktoś tam przypadkiem trafi, to nie ma takiej możliwości, żeby przetrwał. Musi wyjść na zewnątrz. Chciała pani zabrać głos, to proszę bardzo, bo ja mam rzeczy dotyczące tego, co się dzieje, jeśli chodzi o rzemieślników, bo skąd my różne rzeczy też wiemy. No, mamy przyjemność uczestniczyć i jesteśmy też współorganizatorami tego porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, które odbywa się w Izbie. Spotykamy się od czasu do czasu, rozmawiamy na różne tematy. No oczywiście zawsze są to rozmowy pod tytułem, co miasto by mogło zrobić, są jakieś problemy, które trzeba rozwiązywać, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Tak powinno być. Czyli tą rękę trochę na pulsie mamy i wiemy, czego potrzebują rzemieślnicy. Co już jest? No jest ten program, który jest wspieraniem gospodarczym branż chronionych i zanikających, czyli możliwość wynajmowania lokali miejskich, ale po obniżonych, wręcz symbolicznych kwotach, nawet za złotówkę dla właśnie tych zawodów ginących. Co jeszcze my takiego robimy, żeby pobudzić tą przedsiębiorczość? No, Co wiem, to jest ponad 200 lokali. w tym momencie mam dane aktualne, na tą chwilę nie ponad 200, 133 lokale. To mam z tego ostatniego półrocza dane. 133 lokale gminne, użytkowe są wynajmowane właśnie na tych super preferencyjnych zasadach. Do tego tych rzemieślników, oprócz tego, że chcieliśmy szkolić, bo nam są potrzebni do nowego programu, o którym powiem za chwilkę, ale też chcieliśmy ich w jakikolwiek sposób promować. No jak się to odbywa do tej pory? No też wspólnie z panem prezesem jesteśmy współorganizatorami targów, które się odbywają na rynku, prawda? Są dni rzemiosła, są wszelkiego rodzaju targi, na których to rzemiosło jest promowane, ponieważ ludzie widzą, niektóre rzeczy są tam wykonywane na miejscu, niektóre sprzedawane, ale to są rękodzieło, prawda? Jest to coś, co jest widoczne i jest zarówno przez mieszkańców Krakowa i turystów w jakiś sposób dobrze postrzegane. Przyznawane są nagrody, ale to mówię, to może mniej jakby promuje tych rzemieślników. My wymyśliliśmy taki projekt, który mam nadzieję wejdzie już wkrótce. To nie był nasz genialny pomysł. Wzorowaliśmy się na mieście Wiedniu, w którym to już funkcjonuje. Nazywa się to Krakowski Kupion Rzemieślniczy. Na czym on będzie polegał? Będzie polegał na tym, że mieszkańcy Krakowa będą mogli skorzystać z takiego kuponu, który będzie dostępny w internecie.
i będą w dowolnym zakładzie rzemieślniczym, który będzie brał udział w programie, ale głównie chyba skupimy się na początku na tych zawodach zanikających i tych, które są chronione, będzie mógł skorzystać z dopłaty do wykonania usługi w danym zakładzie. Czyli powiedzmy będzie to 50 zł gratis, które miasto mu dopłaci za to, żeby on naprawił sobie buty u szewca. Co będzie miał z tego O szewc? ile będzie szewc. O ile będzie szewc. No, stąd też właśnie chcemy tych szewców zachęcić do uczestnictwa w tym programie, bo to też będzie jakby część tego. Znowuż, chodząc na piechotę do nich, tłumacząc, jakie będą korzyści, a korzyści będą, bo będą mieli więcej klientów, ponieważ 50 zł trzeba będzie gdzieś wydać, prawda? Bo wtedy ludzie nie będą wyrzucać rzeczy, tak przynajmniej mamy taką nadzieję, czyli ta zasada zero waste, czyli miasta takiego, który dba o to, że jest proekologiczne, prawda? Będzie tak samo motywacją, czyli młode osoby będą to robiły z takiej motywacji, starsze być może z ekonomicznej motywacji, ale mamy nadzieję, że te obroty rzemieślników się zwiększą, a co najważniejsze, to, że właśnie program będzie przez aplikację w internecie i będą tylko te zakłady w tym uczestniczyć, to zwiększy się postrzegalność tych zakładów, czyli będą ludzie wiedzieć, że one są, prawda? No bo będzie mógł sobie go wybrać z jakiejś tam grupy, która będzie przedstawiona w aplikacji i pójść, czyli fizycznie już do niego, zobaczyć, zapłacić, odebrać, będzie wiedział, że on istnieje. Czyli ten program, mam nadzieję, że jeżeli wejdzie w życie, to spowoduje, że przynajmniej część tych rzemieślników krakowskich zostanie zachowana i będzie funkcjonować. Nim oddam głos panu prezesowi, żeby dał komentarz do tego pomysłu, skojarzyło mi się to z przekazaną przez ciebie, Kasiu, w rozmowie telefonicznej wypowiedzią tokarza, z którym kiedyś rozmawiałaś, który życzył sobie najbardziej. Życzył sobie najbardziej na świecie tego, żeby rozwijała się klasa średnia. Dokładnie. To ja skorzystam jeszcze, żeby adwocem powiedzieć, panie dyrektorze, ja zupełnie nie mówiłam o tym, że wszyscy rzemieślnicy operują nowymi technologiami. Mówiłam o naszych odkryciach dotyczących Małopolski i tej branży drewniano-metalowej. Po prostu nie da się tego zrobić dzisiaj, nie poszerzając sobie rynku odbiorców, a będę się upierać przy tym, że kluczowy dla rzemieślników jest po prostu odbiorca, bo jeśli jego nie będzie, to rzemiosło też wisi w powietrzu. Tam właśnie jeszcze była druga część wypowiedzi, którą chciałem tylko dokończyć, że to nie zawody giną, ale potrzeby. Pan prezes. Proszę Państwa, posłużę się takim rzemieślniczym przykładem. Jak się zaczyna budować dom, to dom się nie buduje od dachu, tylko się go buduje od fundamentu. Niestety, u nas, nie wiem dlaczego, ale ta prosta teoria nie może przebić się do ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. Prosta sprawa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo tutaj jest pani, jest również dyrektor, następny. Czy wy wiecie, ile mistrz szkolący ucznia w każdym zawodzie, ile ma wynagrodzenia miesięcznie? Wie pani? Nie mam pojęcia. 210 zł miesięcznie. Od ucznia. Od ucznia. Na tym etapie, kiedy Nie, uczeń na- jest na żadnym. administracyjnie uczniem. Nie, tak? nauka zawodu trwa 36 miesięcy albo 24. Mistrz szkolący bierze odpowiedzialność za tego młodego człowieka, musi mieć kontakt ze szkołą, musi pilnować, żeby chodził do tej szkoły, a wiem o tym najlepiej, bo sam założyłem szkołę. Małopolska Izba Rzemiosła posiada od 8 lat szkołę. Zaczynaliśmy z 14 uczniami, w tej chwili mamy 777, 39 zawodów i 250 dzieci z płaczem w tym roku odeszło od nas. I ta szkoła istnieje tylko i wyłącznie dzięki miastu, bo gdyby nie przychylność prezydenta, bo nawet wydziały oświaty, kuratoria były przeciwne tej szkole, że to się nie uda. Sami rzemieślnicy nie wierzyli. To tylko upór, tak nieskromnie powiem mój, i przychylność prezydenta i pani wiceprezydent Korwel Jasińskiej, ta szkoła powstała na ulicy Rzeźniczej i istnieje. W czym jest problem? Problem jest w tym, że nauka zawodu polega na tym, że musi być mistrz i uczeń. To jest to tak zwane szkolenie dualne, które jest najbardziej efektywnym
szkoleniem na świecie. Na czym to polega? Mistrz szkolący po 3 latach nauki, kiedy uczeń zda egzamin przed komisją państwową z danego zawodu, dostaje rekompensatę 8 000 złotych za 3 lata, gdzie musi poświęcić swój czas, przekazać swoje umiejętności i materiały, na których ten uczeń się uczy, niejednokrotnie bardzo drogie materiały w zależności od zawodu. I to mu daje 210 zł miesięcznie, nawet przy tej inflacji. I teraz proszę wziąć pod uwagę jeszcze jedno. Uczeń niepełnoletni, bo to przeważnie do nauki zawodu przychodzi młodzież w granicach 15, 16, 14 lat. On, jeżeli się uczy, to jest za niego ten mistrz ponosi pełną odpowiedzialność, ale on się uczy oprócz zawodu u mistrza, chodzi do szkoły, uczy się matematyki, fizyki, chemii i on przystępuje do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny przed komisją zdaje nacelująco, ale już teoretyczny, czyli na przykład nie zna matematyki, to oblewa cały egzamin i całe 3 lata pracy idą w niwecz, bo ten mistrz nie dostaje ani złotówki, ale ten nauczyciel, który go nie nauczył matematyki, nie zwraca swojej pensji do szkoły. I dopóki, i dam się po prostu, ja namawiam, ja nie mam problemu z werbunkiem uczni do nauki zawodu. W tej chwili jest trend, proszę sobie wyobrazić, że młodzież się garnie do nauki zawodów. Wszędzie ja mam ludzi z wyższym wykształceniem, którzy chcą się uczyć zawód stolarza i organizuję im kursy. Ja nie mam mistrzów, którzy chcą szkolić, bo mówią, jesteśmy traktowani gorzej jak pariasi. I tutaj zwracałem uwagę na tym, w Warszawie zwracam, w Ministerstwie Oświaty, na każdym kroku, dopóki się tej nienormalności nie usunie, czyli uczciwe wynagradzanie za naukę, to będą chętni do nauki zawodów, ale nie będzie miał kto uczyć. Czy Państwo wiecie, że w tej chwili w Krakowie 2 lata temu zmarł ostatni fachowiec, tak zwany w szewstwie cholewkarz, to jest ten, który specjalnie kroi skóry na wierzchnie buty. Zmarł ostatni, pan Jodłowski, i nie ma kto robić cholewek dla szewców. Jeżdżą do Kalwarii, do Stanisława, gdzieś indziej. Tutaj było mówione o Kalwarii Zagłębie Meblarskie. Ja to znam najlepiej tutaj z tego grona, ponieważ cech w Kalwarii należy do Izby Rzemieślniczej w Krakowie, czyli de facto podlega po mnie, znam ich problemy. Oni mają kolosalne problemy, dlatego, że nie ma chętnych do kupowania tych mebli. Dlaczego? Bo zalewa wszystko, już nie będę wymieniał firmy, ale wiemy dokładnie, o czym mówię. A nie ma żadnych zachęt. Proszę Państwa, ja byłem w Niemczech. Czy Państwo wiecie, że w Münster jest jezioro, jest wyspa i na tej wyspie istnieje młyn, stary młyn. W tym młynie jest restauracja, ale jest również młynarz, który prowadzi tą restaurację. I miasto Münster utrzymuje cały ten młyn i jego, tylko dlatego, żeby istniał ten młyn, pracował i mielił mąkę. Ta restauracja to jest tylko taki zachęta, ale całość za wszystko płaci miasto. U nas miasto mówi, ale powiedzmy sobie, są te lokale, o których tutaj mówił dyrektor, tanie są, ale jakie to są atrakcyjne lokalizacje? To jest przeważnie huta. I to nieatrakcyjnych miejscach, gdzie wiadomo, że u nas jest tak, że jak dzisiaj otwieram firmę, to od razu muszę zacząć płacić ZUS, podatek, czynsz, wszystko. A z drugiej strony nie ma innej żadnej zachęty. Dlaczego? Bo się mówi, a po co pan to otwiera? Jak pan to umie robić, to przecież pan to może robić w domu. A poza tym, ile jest takich ludzi, którzy w ogóle nie zgłaszają swoją działalność. Po prostu demokracja została pomylona z dowolnością. I to teraz u nas pokutuje.
Myślę, że to jest idealny moment na to, żeby usłyszeć i zaprosić do naszej rozmowy panią Katarzynę Chudyńską-Szuchnik z Muzeum Pragi, która od wielu, wielu lat działa na rzecz rzemieślników w Warszawie i koordynowała taki projekt wykonany na prawym brzegu Wisły, który był projektem edukacyjnym. Raport z tego projektu jest bardzo ciekawym materiałem. Udostępnijmy go tutaj w komentarzu pod nagraniem, ale też roześlę uczestnikom. Zapoznałem się z tą lekturą wczoraj. To jest bardzo ciekawy przykład, jak można takie rzeczy zrobić. Oni w muzeum otrzymali środki z Funduszu Spójności z ministerstwa na właśnie szkolenie młodych adeptów rzemiosła w różnych branżach, 6 branży wybrano. Jest pokazany krok po kroku cały proces zmagania się z różnymi przeszkodami formalnymi, które są z tym nieuchronnie związanymi. To były takie szkolenia, które nieco się różniły od popularnych teraz kursów weekendowych, gdzie może uczestnik coś się dowie, ale to będzie raczej na zasadzie hobbystycznej i bardzo często później kończy się jakby brakiem kontynuacji tego zainteresowania. To nie jest taka systematyczna praktyka, której przyuczenie do pewnego zawodu wymaga. To były kursy 60-godzinne realizowane w pracowniach, czyli w samych warsztatach będących swoistymi królestwami dla rzemieślników, gdzie oni się najlepiej czują, gdzie oni najlepiej są w stanie przekazać wiedzę. I rzemieślnikowi były płacone bardzo konkretne wynagrodzenia, które właśnie pochodziły z tego funduszu. Za to, żeby ten czas, który poświęcił, jakby został najlepszy możliwy sposób wykorzystany. Bardzo ciekawe są tam spostrzeżenia, na przykład takie, że na 22 złożone propozycje udziału w charakterze szkoleniowców zostało otrzymanych 16 odpowiedzi odmownych. Więc to jakby pokazuje, z jakiego rodzaju utrudnieniami formalnymi, ale też myślę, że to jest jakaś konsekwencja wieloletniego niedoceniania rzemiosła i też budowania wokół rzemiosła takiej atmosfery, w której sami rzemieślnicy zaczynają się postrzegać siebie w sposób defensywny, to znaczy jako właśnie ci ostatni Mohikanie, i w związku z czym być może z mniejszą ufnością patrzeć na tego typu inicjatywy, więc ogromna praca. Inny wniosek, rzemiosło interesuje ludzi najbardziej w wieku 25 do 30 lat. Czyli wejście w zawód to nie jest okres młodości, to nie jest szkoła, tylko to jest już dorosła, świadomie podejmowana decyzja, najczęściej związana z przebranżowieniem. Ja chciałem pani Katarzyno zapytać o to, jak cały ten proces wyglądał, z jakiego rodzaju jeszcze problemami, do których nawiązuje ten raport, się państwo mierzyli i czy to przyniosło wymierne skutki, to znaczy czy obserwujecie państwo takie sytuacje, że absolwenci tych kursów, tych szkoleń zakładają własne działalności? Mhm. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie do dyskusji i możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Faktycznie zorganizowaliśmy coś, co nazwaliśmy nieoficjalnie takim eksperymentem edukacyjnym, a oficjalnie były to szkolenia warsztatowe z mistrzami rzemiosła. Eksperymentem dlatego, że tak naprawdę jest właśnie jakaś luka systemowa w kształceniu, oczywiście wypełniana sporadycznie, ale generalnie co do zasady można uznać, że jest taka luka systemowa w kształceniu osób dorosłych, które czują dużą potrzebę spróbowania swoich sił w zawodach rzemieślniczych, nawet tych naprawdę bardzo, bardzo tradycyjnych. No i właśnie oni odbijają się trochę od drzwi i nie mają możliwości zdobycia tego zawodu w taki sposób, w jaki to się odbywało jeszcze powiedzmy do lat 90. No i właśnie pomyśleliśmy, że skoro ci młodzi dorośli są tak zdeterminowani, żeby się uczyć tego rzemiosła, to takie szkolenia pozwolą nam uniknąć jakiejś przypadkowości, no i te osoby będą, po prostu dobrze wykorzystają ten czas. A wcześniej, jeszcze przez 2 lata poprzedzające
organizację tych szkoleń organizowaliśmy innego rodzaju wydarzenia już angażujące rzemieślników. To były wizyty w ich pracowniach, kiedy publiczność nieduża, 10-15 osób, poprzez właśnie za pośrednictwem muzeum mogło się zapisać i przyjść na takie spotkanie i poznać warsztat rzemieślnika od środka. I to nam pozwoliło rozpoznać to środowisko, rozpoznać chęci współpracy i w zasadzie wydawało się, że to będzie trochę samograj, że i z jednej strony będą ci chętni i jakby wśród samych szkolących rzemieślników, przy czym w większości pracowaliśmy z osobami z 40-50-letnim doświadczeniem, więc naprawdę czuliśmy taką powagę sytuacji i to, że trzeba po prostu łapać tą odchodzącą wiedzę i spróbować ją właśnie przekazywać dalej. No właśnie, ale oczywiście okazało się realizacja tego projektu edukacyjnego dosyć dużym wyzwaniem. Trochę się tego spodziewaliśmy, więc na przykład zrobiliśmy dosyć dużą rekrutację, takie można powiedzieć sito, jeśli chodzi o uczestników, bo tak jak wcześniej była tu mowa, no faktycznie na różnych poziomach widzimy bardzo duże zainteresowanie rzemiosłem, więc żeby uczestnicy takiego szkolenia no byli osobami, które jak najbardziej w wartościowy sposób z niego skorzystają, no to postanowiliśmy ich bardzo starannie zrekrutować. To był formularz zgłoszeniowy, potem rozmowa kwalifikacyjna i potem jeszcze w niektórych przypadkach były to takie kwalifikacyjne spotkania jeszcze w warsztatach, gdzie rzemieślnicy sprawdzali zdolności manualne tych osób. A to było potrzebne naprawdę, ponieważ 190 osób się do nas zgłosiło, a ostatecznie mogliśmy przyjąć tylko 15 miejsc, no bo w jednym warsztacie 2-3 osoby maksymalnie mogły pracować. Też bardzo nam zależało na tym, żeby to faktycznie troszeczkę przypominało tą dawną relację uczeń-mistrz, która oczywiście już odchodzi w przeszłość i bardzo trudno jest spotkać takie pary, gdzie jeszcze w naturalny sposób to się dzieje. No i tutaj, żeby te wyzwania zminimalizować, postawiliśmy na osoby, które już mają doświadczenia w danym rzemiośle i to było o tyle ważne, że sami rzemieślnicy, jeśli już dadzą się namówić na szkolenie, to właśnie oni mówią, że no nie chcą zaczynać od podstaw, tak? Bo po prostu to chodzi też o czas, oni są mikroprzedsiębiorcami, więc sami w swoim warsztacie zajmują się nie tylko produkcją, wytwarzaniem czy naprawami, ale różnymi pracami związanymi z prowadzeniem biznesu, jak nie wiem, jeżdżeniem do hurtowni, tak, prowadzeniem księgowości, więc jakby ten czas, gdzie jeszcze trzeba parę godzin wydrzeć na szkolenie ucznia, no to po prostu jest rezygnacja tak z innych konkretnych czynności. No właśnie, więc tutaj jeśli chodzi o uczestników, osoby z doświadczeniem zawodowym, nawet już osoby, które pracują w danych zawodach lub mają tytuły, na przykład w szkoleniu kaletniczym brały udział 2 panie, które już były po egzaminach czeladniczych właśnie po kursie w Krakowie tu u państwa i później zdany był egzamin czeladniczy w Kielcach. No i chcieliśmy po prostu, żeby była ta możliwość takiej transmisji wiedzy, takiego praktykowania właśnie w tym warsztacie. Jeśli chodzi o samych rzemieślników, to faktycznie tutaj zakładaliśmy, że będzie trochę łatwiejsza ta współpraca, bo mieliśmy duże rozeznanie, tak jak wspomniałam wcześniej, no ale niektóre takie pewniaki, pewne do współpracy osoby ostatecznie z nami nie współpracowały właśnie, a to największą przeszkodą jest brak tych chęci, tak jak tu była mowa, że jest trochę rozgoryczenie, że to nie ma sensu i takie nastawienie oczywiście dominuje w środowisku starszych rzemieślników. Oni też widzą to, że młodzież się do nich garnie, pukają do ich drzwi osoby bardzo często, które, a może by pan coś pokazał, może by pan nauczył, ale oni też już mają swoją opinię tak wyrobioną na temat, niektórzy z nich, młodych osób, może jest to opinia trochę stereotypowa, tak, że oni chcą od razu dużo zarabiać, że nie są tacy cierpliwi, nie są tacy pracowici, że rzemiosło to już żmudna praca. To jest trochę właśnie ta przepaść pokoleniowa, która po obu stronach no nie jest łatwa do pokonania. No ale ostatecznie udało nam się namówić, tak jak tu pan wcześniej wspomniał, 6 rzemieślników. Ci, którzy jeszcze niestety nie wzięli udziału w tych szkoleniach, to była taka też przyczyna formalna, że byli to rzemieślnicy, którzy się rozliczają poprzez kartę podatkową. To jest bardzo popularne wśród takich małych biznesów, bardzo dla nich wygodny sposób rozliczania się, ale nie mogą wówczas wystawiać faktur czy rachunków za usługi szkoleniowo-edukacyjne, więc niestety tutaj to już jest
wyższa poprzeczka, wyższa trudność, której nie byliśmy w stanie przeskoczyć. No i też same warsztaty, oczywiście to jest przestrzeń, która nie spełnia bardzo często dzisiaj takich wymogów, w jakich no, prowadzi się szkolenia, tak, i gdzieś tam próbowaliśmy znaleźć rozwiązania przyjazne, ale w jednym przypadku tutaj właśnie przy tym formowaniu szkła stary mistrz, który bardzo nam zależało i nawet przeprowadził tą wstępną kwalifikację w swoim warsztacie, ostatecznie po prostu nie chciał brać odpowiedzialności cywilnej za różne rzeczy, które mogą stać się w trakcie szkolenia. No właśnie, więc jest to dosyć zawiły proces, ale zmierzając do końca, faktycznie 15 osób ukończyło to szkolenie i takim może najbardziej wymiernym efektem, który nas zadowalał, była ta kontynuacja tej współpracy, która po tych 60 godzinach nadal występowała. Tak jak mówię, były to osoby, które już różne kursy, szkolenia czy zawodowo były w te rzemiosła, w te branże wdrożone. W przypadku tutaj cukiernictwa tradycyjnego był pan i pani, którzy później wdrożyli swój pomysł na upgrade'owanie tradycyjnych, tak to mówimy, nazwaliśmy to roboczo upgrade'owanie tradycyjnych wyrobów cukierniczych, czyli unowocześnienie trochę tej oferty, wyjście z nią do nowego odbiorcy i to faktycznie zafunkcjonowało. Wspólnie piekli 2 czy 3 rodzaje właśnie ciastek, to były eklery z nowymi rodzajami kremów, z nowymi rodzajami jakichś właśnie owoców czy dodatków, które bardzo fajnie funkcjonowały i właśnie to był taki najbardziej to była taka najbardziej rokująca współpraca właśnie z naszym mistrzem cukiernictwa, panem Krzysztofem Sierskim, która niestety rozbiła się o brak lokalu. Tam młody ten adept chciał wejść w spółkę, chciał na ulicy Ząbkowskiej, takiej bardzo prestiżowej, znanej ulicy Pragi, otworzyć wspólnie cukiernię, ale niestety no, ostatecznie odbiło się to o brak odpowiedniego lokalu. Entuzjazm gdzieś tam po drodze się rozszedł, więc skończyło się na takiej ofercie po prostu tymczasowo dostępnej tego nowoczesnego cukiernictwa, ale myślę, że ogólnie no, jakby w tych adeptach zostały te umiejętności, tak? Ci szewcy, którzy u nas brali udział w szkoleniu cholewkarskim. Tu była mowa, że w Krakowie już nie ma cholewkarza. Tak podobny problem jest w Warszawie z tego typu rzemieślnikami, więc zorganizowaliśmy szkolenie cholewkarskie, w którym wzięli udział tak naprawdę wykształceni już młodzi szewcy, tak, młodego pokolenia i gdzieś tam mogli te umiejętności wzbogacić. Też dużym atutem, jak sami już uczestnicy szkoleń mówili, było dla nich wejście w to środowisko, tak, złapanie kontaktów. No i też w podsumowaniach padały takie stwierdzenia, że niektórzy z nich czują się jak zamrażarki, tak, że zdobyli tą wiedzę, zdobyli te umiejętności w sposób bardzo intensywny, bo to było 60 godzin, czyli te spotkania były czasami nawet niemal codziennie, no a później potrzebują czas, żeby to trochę rozmrozić, tak, przyswoić te umiejętności, przećwiczyć je, no i później ewentualnie wprowadzać do oferty. Nie ukrywali, że w niektórych przypadkach jest potrzebne zwiększenie bazy lokalowej, tak jak w przypadku kowali, czy w przypadku ramiarzy pozłotników. Także bardzo ciekawy eksperyment, który tak trochę no nie rozszedł się zupełnie po kościach, bo to zapotrzebowanie dorosłych na tą edukację, te potrzeby z nami zostały i wydaje mi się, że samo rzemiosło trochę nie może się zamykać, bo tu była mowa o tym zresztą bardzo słusznie, że rzemiosło odpowiada na potrzeby i to potrzeby się zmieniają, a nie rzemieślnicy. No i właśnie wydaje mi się, że rzemieślnicy też powinni, i starzy, i młodzi powinni dostrzec to, że tą potrzebą jest dzisiaj nie tylko ta edukacja poważna, zawodowa dorosłych, ale też ta potrzeba praktykowania rzemiosła w charakterze spędzania czasu wolnego, czy w charakterze warsztatów jakichś rękodzielniczych, bo to też może być dla niektórych z nich jakby źródło dochodu, organizacja tego typu warsztatów, czy
czy po prostu spotkań, tak? I to mamy fajne przykłady, że to się dzieje. Więc jakby kontynuując ten wątek, my trochę z tym zostaliśmy w takiej postaci, że szkolenie kaletnicze, które cieszyło się największym zainteresowaniem, kontynuujemy, tam było 50 chętnych na właśnie 2 miejsca, to było szalenie trudne jakby tak do odsiania, ale postanowiliśmy kontynuować współpracę z doświadczonymi kaletnikami, rymarzami i mamy właśnie w muzeum stworzoną już od 3 lat, czyli to dokładnie po zakończeniu tych szkoleń, stworzyliśmy pracownię do praktykowania rzemiosł, właśnie specjalnie taką, w której starzy mistrzowie, którzy już zamknęli swoje warsztaty, przekazali nam narzędzia, maszyny do tej pracowni i tam właśnie przychodzą praktykować z adeptami i z tymi, którzy bardziej poważnie myślą o tym zajęciu i z takimi, którzy po prostu chcą w charakterze czasu wolnego spędzić ten czas albo coś naprawić, bo to też jest bardzo ważny segment usług. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Niezwykle ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Kończy się nam powoli czas, dlatego chciałbym przejść do wniosków końcowych. Gdybyśmy mieli sobie ułożyć jakąś taką mapę drogową problemów, wyzwań, przed jakimi stoimy, jeżeli jeszcze chcemy rozmawiać o tym, żeby integralną częścią krajobrazu kulturowego Krakowa było rzemiosło, to jakie są przed nami z punktu widzenia instytucjonalnego, ale też państwa osobistych przemyśleń, najważniejsze kroki, najważniejsze okoliczności, które musiałyby zostać spełnione, żeby nie ograniczać się już do tego, że co jakiś czas w internecie poczytamy sobie o strugaczu szachów z Podgórza, który robi fantastyczne rzeczy i na pewno ma na to rynek, ale mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście jest to branża, która funkcjonuje, jest w stanie się utrzymać i funkcjonuje też w świecie, w którym te potrzeby jednak istnieją i są zaspokajane właśnie przez tą branżę. Gdybym mógł poprosić o taki komentarz jeszcze na koniec, może począwszy od pana dyrektora. Zastanawiam się, co odpowiedzieć, dlatego że ja nie jestem w stanie dokładnie zdiagnozować, co potrzebują rzemieślnicy, dlatego że to są różne grupy. I są tacy, którzy potrzebują, znaczy na pewno nie może miasto dać jednej rzeczy, pieniędzy. Czyli niemożliwe jest to, żeby w prosty sposób przekazać pieniądze, po prostu zwyczajnie prawo na to nie zezwala. Czyli jakaś inna pomoc, którą myśmy wymyślili, polegająca na tym, żeby ich transponować do tych nowych czasów, wypromować, sprzedać na rynku i spowodować, żeby przetrwali albo być może się rozwinęli. Stymulować potrzeby, ten bond. Stymulować potrzeby wydaje mi się jedyną drogą, którą miasto może pójść. Nie odnoszę się absolutnie do kwalifikacji zawodowych i do szkół. Szczerze jestem z Wydziału Przedsiębiorczości, w związku z tym nie jest to do końca temat, który jest mi bliski. Natomiast na pewno pan prezes tutaj ma rację, że bez wykształconej osoby nie może się rozwijać rzemiosło, dlatego że jeżeli ktoś przyjdzie i coś mi zniszczy, zepsuje, ja już nie będę zainteresowany za drugim czy trzecim razem korzystania w ogóle z rzemieślników i pójdę na łatwiznę. Być może jest tutaj też problemem to rozwarstwienie, które też zaobserwować można w świecie kultury, to znaczy, że jakby instytucje odpowiedzialne za obszar kultury całkowicie rozchodzą się, jeśli chodzi o zakres swoich działań z organami oświatowymi. A tutaj jednak padło przynajmniej w tej dyskusji przynajmniej parę razy właśnie kwestia oświaty, kształcenia zawodowego, kształcenia branżowego jako bardzo ważnego tutaj czynnika, który na pewno jest w jakiś sposób zaniedbany. Więc to byśmy mogli sobie postawić. Gdybyś mogła jeszcze dodać coś do tego od siebie. Więc może tak. Wydaje mi się, że musimy wziąć pod uwagę, że atrakcyjność tych wszystkich życiorysów, które można by w tej chwili podsumować określeniem neorzemieślnik, czyli kimś, kto zmienia, przebranżowuje się z trenera personalnego na stolarza na przykład i działa znakomicie, albo jest jednocześnie aktorem i produkuje stoły i też sobie radzi. I to jest asumpt do tego, żeby myśleć o alternatywach tej ścieżki
zdobywania kwalifikacji. Wydaje mi się, że absolutnie i koniecznie musimy sobie dzisiaj powiedzieć, że uczenie ludzi, którzy mają naście lat i wtedy decydowanie pewnie za nich częściowo, że mają zostać stolarzami, to już jest przeszłość. To jest XX wiek być może, a może nawet jeszcze przełom XIX i XX, a dzisiaj jeszcze przy podkreślaniu tego, że to kształcenie ustawiczne i to, że człowiek powinien być otwarty na zdobywanie kompetencji, trwa całe życie, a żyjemy coraz dłużej, no to być może to jest taki obszar życia, w którym można to inaczej programować. I jeszcze wrócę raz do takiej edukacji, ale bardzo bym chciała, żebyście Państwo nie rozumieli przez to takiego najprostszego poziomu edukacji odbiorców, czy tych, waham się powiedzieć konsumentów, bo wydaje mi się, że właśnie w przypadku rzemiosła my mamy do czynienia z kimś, kto jako odbiorca jest kimś więcej niż konsumentem. Wydaje mi się, że przed rzemiosłem jest duże zadanie utrzymania w nas wszystkich takiej świadomości, że uczestniczymy w tworzeniu rzeczywistości i że po prostu jesteśmy za to odpowiedzialni, a w zamian za to dostajemy pewien typ satysfakcji, której nie daje rynek zwykłego konsumenta, czyli poczucie sprawczości. I to uważam za kluczowe i wokół tego budowałabym każdy program na przyszłość. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim trzeba rozróżnić dwie sprawy. Jedno to jest nauka zawodu hobbystyczna. Jak pani tutaj powiedziała, jestem aktorem, jak na przykład Henry Ford, a jest znakomitym stolarzem, to jest hobby. Albo chcemy mieć zawody, które służą społeczeństwu na jego kulturę materialną. To wtedy on się musi uczyć tego zawodu. To już nie jest hobby. On z tego musi żyć, ale również musi umieć wykonywać znakomicie tą swoją pracę. To są dwie różne rzeczy. Ja mam masę przyjaciół jeszcze ze studiów, którzy przychodzą do mnie i ja im pewne rzeczy pokazuję i oni sobie robią sami jakieś wisiorki, bransoletki, ale on z tego nie żyje. To jest hobby. A jeżeli my mówimy o rzemiośle, które jest uzupełnieniem industrializacji, to musi być nauka zawodu. Po prostu. A nauka zawodu musi być opłacalna. Proszę bardzo. Są prywatne szkoły? Są. Płacą tam wysokie czesne? Płacą. Już teraz wszystko jest. I medycyna, i mechanika. Mechanik samochodowy nie może być hobbystyczny. Jak ma hobby, to sobie sam swój samochód naprawia. Ale jak on ma naprawiać samochód ludzi, to on musi to umieć. A żeby to umieć, to musi się nauczyć. A żeby się nauczyć, to musi mieć praktykę, chodzić do szkoły, zdawać egzaminy i poświadczać tym swoje kwalifikacje. Rozróżnijmy dwie rzeczy, bo my w tej chwili tutaj mówimy, żeby zachować rzemiosło, kultura materialna. Zastanówmy się, co chcemy. Czy chcemy, żeby było rzemiosło usługowe dla społeczeństwa, uzupełniające to, co produkuje przemysł, czy chcemy mieć ludzi, którzy to robią hobbystycznie. Pamiętajmy, że przed wojną hobbystycznie panie z dobrego domu uczyły się grać na pianinie albo malować obrazy czy haftować, ale one to robiły hobbystycznie, a koronczarka robiła to jako zawód. I ona musiała mieć zapłacone za to, co zrobiła, albo zapłacone za to, co kogoś nauczyła. I jeżeli my tej prawdy nie będziemy lansować, tylko będziemy bujać w obłokach, jak teraz bujamy te wszystkie kursy, ustawiczne kształcenia, wszystko, to tylko rodzi przyrost administracji, a nie rodzi to, żeby społeczeństwo się bogaciło w normalny sposób. Proszę Państwa, Państwo tu wszyscy jeszcze jesteście bardzo młodzi, ale zapytajcie swoich rodziców, chociaż było bardzo ciężko zdobyć. Ja pamiętam kolejki do piekarni za chlebem, ale jaki był ten chleb? Proszę mi pokazać teraz pieczywo, które potrafi być tydzień i jest świeże albo nie zmienia smaku. Tutaj akurat muszę się wtrącić. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach renesansu piekarni rzemieślniczych i takie bardzo. miejsca jak piekarnia mojego taty to jest naprawdę coś wyjątkowego. Ja znam piekarnię mojego taty, znam to pieczywo i ja pamiętam pieczywo z piekarni pana Adamskiego, pana Pochopienia, pana Buczka, ale nie Jurka Buczka, tylko jego ojca.
Ja znam tamte pieczywa i znam te pieczywa, które teraz rzeczywiście uchodzą za najlepsze, ale wiem, jaka jest różnica, bo już nie może być takiego pieczywa, bo nie ma tych zakwasów, są polepszacze, a przede wszystkim wszystko bazuje na głęboko mrożonym cieście sprowadzanych z Chin. Problemy piekarzy to ja znam, bo ja mam codziennie kilkunastu, którzy przychodzą i mówią: prezesie, ratuj, bo ja zamykam piekarnię. Czy państwo sobie zdajecie sprawę, ile piekarni się już w Polsce zamknęło? Bo ja wiem, ile się zamknęło. Kilkaset piekarni już padło, bo jak on mi pokazuje rachunek za prąd 40 000, a płacił 8, to ile ten chleb ma kosztować? Już są miasta, Warszawa między innymi, gdzie żeby dostać dobry chleb, trzeba zapłacić 30 zł za kilogram. Prawda. W Krakowie też. To prawda. Znaczy temperatura akurat tego wątku dobrze pokazuje, że pieczywo dla krakowian jest ważne. Także dziękuję też za tą wypowiedź. Jeszcze bym poprosił o słowo komentarza do pana Andrzeja Szokę. W takim kontekście właśnie, bo mamy tych branż chronionych kilkadziesiąt, tak? Na liście... Dokładnie. Na liście niematerialnego dziedzictwa krajowych, międzynarodowych są 2-3. Czy cały ten obszar możemy definiować w kategoriach dziedzictwa? Jeśli tak, dlaczego warto to robić? I jakby mógł jeszcze poprosić właśnie o słowo komentarza, co możemy zrobić, żeby to postrzeganie społeczne rozwijało się w tym kierunku? Tak, oczywiście to troszeczkę może jest właśnie sprawczość taka administracyjna, że te wybrane tylko zjawiska, szopkarstwo czy koronkarstwo znalazło się w tym obiegu krajowym, międzynarodowym. To trochę otwiera tym zjawiskom nowe drzwi współpracy międzynarodowej, promocji na całym świecie. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, te zjawiska takie hobbystyczne, jak mówił też pan prezes, jak chodzi o szopkarstwo, one jest bardziej hobbystyczne, bo tam mamy 60 szopkarzy, a tylko 2-3 stara się rzeczywiście żyć z tego. Więc to nie jest tak łatwo. Nie ma takiego przekonania, że można się z tego utrzymać. Tu się czasami krzywi, że można próbować nawet. To samo jest u koronczarek, które często mają inne źródła dochodu już dzisiaj, emeryturę często po prostu i to jest tylko dodatkowe źródło. Ale z całą pewnością trzeba podkreślać ten aspekt dziedzictwa, przekazu międzypokoleniowego w rzemiośle krakowskim i być może wpisywać kolejne zjawiska na listę krajową, co pomaga też układać różnego rodzaju programy, harmonogramy, plany ochrony przede wszystkim. Tutaj mogę się trochę nie zgodzić z panem dyrektorem, że miasto nie może dać rzemieślnikom pieniędzy. Nie może oczywiście dawać im pieniędzy wprost, ale przecież miasto jest dużym inwestorem, kupuje bardzo dużo rzeczy, czasami z wolnej ręki. Tutaj mamy chociażby przykład miasta, Kraków jako miasto kongresowe. Ile różnych przedmiotów, pamiątek rozdaje się, gadżetów tak zwanych rozdaje się przed pandemią i teraz to wraca gościom, którzy odwiedzają to miasto kongresowe. Teraz na to zwracam uwagę, żeby zamawiać właśnie rzeczy u rzemieślników, szopki, zabawki w stylu warsztatów krakowskich. I tak jest w wielu innych przedsięwzięciach. Możemy zamawiać tabliczki grawerowane, rzeczywiście metalowe, a nie gdzieś laserowo produkowane, prawda? Więc to też trzeba uczulić i urzędników, i pracowników miejskich instytucji. Może zacząć od miasta właśnie, żeby też zwracać uwagę, co się zamawia u kogo. Tam, gdzie to możliwe, gdzie ustawa oczywiście na to pozwala. Ale takich obszarów trochę jest. Można powiedzieć, że przed nami długa droga w kierunku rozwijania marki Krakowa jako miasta rzemiosła. Była taka impreza kiedyś, nazywała się Weekend Księgarni Kameralnych. Ona była w całej Polsce, na początku w Warszawie. I jednym z haseł na plakatach podczas jednej z edycji było: odkryj to, czego nie szukasz. Ja życzę Państwu, żebyście odkrywali to, czego nie zawsze szukacie, albo nie zawsze mamy świadomość, że możemy szukać. Żebyśmy się rozejrzeli po okolicy, zobaczyli, ile niesamowitych miejsc mamy, ile niesamowitych ludzi i historii tworzonych przez te miejsca. No i korzystali, kiedy tylko możemy, z rzeczy, które są unikatowe, a które są właśnie owocem pracy rzemieślników. Bardzo dziękuję Państwu za udział i do usłyszenia przy następnej okazji.